Wybiła 12. Nowy odcinek, a w nim cóż to za złocistego tam zamku wypatruje? Gdzież znajduje się te bajkowo prezentujące się miasto i co ma wspólnego z Mieszkiem I? Do czegóż powierzona ta kosmiczna konstrukcja mająca bez mała kilka tysięcy lat? W końcu, jak wygląda najdalej na północ wysunięty region winiarski i co eksportuje za góry i lasy? Pieśniarzu, muzyka i zaczynamy rajzę. Prosiliście o wątki kartograficzne? Proszę, oto pierwsza część trasy do obiecanego drugiego sąsiada, a dokładnie w jego samo serce. Przed nami 2 landy, nie graniczące z żadnym innym krajem. No to cześć, dzień dobry. Zaczynamy naprawdę piękny, późnoletni dzień wrześniowy, tutaj właśnie w Wörlitz, w miejscu, gdzie kilka ważnych rzeczy było jako pierwsze. Na przykład tutaj powstał pierwszy na terenie współczesnych Niemiec pałac w stylu klasycystycznym, a także założenie parkowe, pierwsze w całej Europie kontynentalnej w stylu parku angielskiego. Książę tutejszy Dessau-Anhalt, który tutaj właśnie sobie wybudował swoją siedzibę, zainspirował się do stworzenia tego przepięknego założenia parkowo-pałacowego, podróżując po Anglii. I wcale nas to nie dziwi, że się zainspirował tymi krajobrazami właśnie. Wszystko razem stanowi część większego 112-hektarowego kompleksu ogrodów wpisanych na listę UNESCO, znakomite połączenie zieleni i wody. Co ciekawe i dość zaskakujące, od początku ogród księcia Leopolda III dostępny był dla wszystkich publicznie, nie tylko dla arystokracji. Książę od początku uchodził za nie tylko bardzo oświeconego, ale też nieco postępowego. W ogromnym parku znajduje się szereg ciekawych obiektów, takich jak dom gotycki, świątynia rzymska czy synagoga. Ponadto na znajdującej się tu wyspie usypany został sztuczny wulkan. Efekt fascynacji podróżą po kampanii oczywiście. I znów jedyny taki w Europie. Stolicą Saksonii-Anhalt jednak nie jest Wörlitz, nie jest nawet Dessau, jest inne miasto. Jadąc do Magdeburga, zatrzymujemy się jeszcze w zupełnie nieplanowanym wcześniej pałacu Mossigkau. Anna Wilhelmina, z tego samego rodu oczywiście, stworzyła rezydencję rokoko, zwaną potem Małym Sanssouci, która rzekomo niedostępna była dla mężczyzn po zachodzie słońca. Zastanawiając się nad tym, czy to w ogóle możliwe, chłonęliśmy śródziemnomorską wręcz atmosferę tego miejsca i zaskakiwaliśmy się przepięknym kwieciem w środku września. Tych zaskoczeń będzie jeszcze więcej. Skąd nazwa Saksonia-Anhalt? Saksonię mamy właściwie 3. Saksonia ze stolicą w Dreźnie, Saksonia Dolna z uwagi na dolny bieg rzeki Łaby, Saksonia Środkowa, ale nazywana jest Saksonią, słuchajcie, Anhalt, tak jak u nas województwo kujawsko-pomorskie na przykład, bo były tutaj kiedyś 2 księstwa. Część to księstwo Saksonii, część księstwo Anhalt, stąd nazwa. Stolicą księstwa Anhalt było kiedyś właśnie Dessau, które mijaliśmy, mijając też Wörlitz, a dzisiaj stolicą landu jest Magdeburg, w którym się znajdujemy, który nas pięknie przywitał piękną pogodą i jutro będziemy pięknie go eksplorować tymi rowerami. Magdeburg nie ma łatwej historii. Wojna 30-letnia, wielki pożar, bombardowania po II wojnie światowej i wreszcie wielka powódź. Dzisiaj współczesność oraz historia spotykają się tutaj właśnie, można powiedzieć, że w tym miejscu, w postaci tego budynku, Zielonej Cytadeli oraz katedra, gotycka katedra
która jest pierwszą tego typu katedrą, która powstała na terenie ziem niemieckich. Oto właśnie wspomniana przez Anię zielona cytadela, dzieło ostatnie architekta Hundertwassera. Co ciekawe, wydaje się wielokrotnie większy niż ten we Wiedniu. Tu gdzieś w innej cytadeli nad rzeką przytrzymywano młodego Piłsudskiego, a to wspomniana katedra. Dzieło doskonałe, dzieło kompletne, coś więcej niż świątynia, to wręcz statek kosmiczny architektury. Z grobem samego Ottona Wielkiego. Kawał europejskiej historii. Nawet największy sceptyk musi przyznać, że zawdzięczamy prawu niemieckiemu prawo lokowania większości naszych miast. Około 70-75% miast powstało na prawie niemieckim magdeburskim i jesteśmy w miejscu narodzenia się tego prawa, ratusz w Magdeburgu. Tam jest charakterystyczny dla tych ziem figura Rolanda. Tam dalej jest pomnik Otto Guernicke, wynalazcy. Tutaj jest zupełnie niepozorny, umówmy się, nie przypominający paradoksalnie tych najpiękniejszych rynków w naszych miastach, dlatego że Magdeburg po prostu był mocno zniszczony. I bardzo charakterystyczna figura, postać przypominająca Otto I na złotym koniu, i też ona jest złota, a do tematu Otto wypada wrócić za chwilę. Magdeburg mimo zniszczeń jest uznawany też za kolebkę niemieckiego romanizmu. Można rozpocząć tu podróż szlakiem romańskim. Na nim znajduje się ponad 70 zabytków, bazyliki, kościoły, klasztory, zamki, kaplice, związane bezpośrednio z pierwszą dynastią Ludofingów i Ottonów. To odległe nam czasy, bo większość z nich pochodzi z przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia. Kilka przykładów na naszej trasie to m.in. klasztor w Heusbergu, klasztor w miejscowości Drubek, ruiny klasztoru w Memleben, czy kościół w Garnrode u podnóża Harcu. I paradoksalnie wejście tylko 1 euro, przy czym 1 euro jest to sugerowana donacja. Kawka też tania. Ciasto też tanie dość. Wzniosła atmosfera ponad tysiącletniej budowli kontrastuje nieco z największym zegarem z kukułką w Niemczech. Posłuchajcie teraz tego. Langsam habe ich keine Luft mehr. Oh, dieses Jachtdaten mit den Flügeln. Podróżując szlakiem romańskim, ale i ogólnie po Saksonii-Anhalt, nie można nie pojawić się w nim, jednym z najsłynniejszych miast landu, ale i całych Niemiec. Miłośnikom gier planszowych znane jako Pasikurowice, innym jako pierwowzór na przykład Oxenfurtu. Piękne miasto z uwagi na największą liczbę, może nie ogólnie, ale konkretnie zabytkowych średniowiecznych domów z pruskiego muru i szachulca. Stoją tu nawet takie z wieku XIV. Miejsce to związane jest także z polską historią
z Mieszkiem I, a właściwie z jego synem Bolesławem Chrobrym, który tutaj właśnie na tym dworze był przetrzymywany jako zakładnik, jako gwarant pokoju między margrabią Chodorem a Mieszkiem I właśnie. Był zakładnikiem, ale tak naprawdę mógł robić, co mu się podobało, więc przyglądał się zapewne, zaglądał, uczył się nowych rzeczy i być może w przyszłości wykorzystał je już będąc królem Polski. A tak na marginesie, to dzisiaj też przydałby się nam taki szpieg gospodarczy, na przykład w dziedzinie motoryzacji. Szachulec czy pruski mur często się myli. W wolnym tłumaczeniu szachulec wypełniany jest gliną i mieszanką z drewnem, a pruski mur cegłą. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego te wykusze tutaj na pierwszym, drugim piętrze tak wystają ponad nasadę tych budynków przepięknych. W prawie magdeburskim ograniczona była przestrzeń do budowania budynków mieszkalnych, więc mieszkańcy próbowali wydrzeć troszeczkę prawu w postaci pierwszego czy drugiego piętra, chociażby metr, dwa więcej, bo liczyła się nasada. I a propos nasady, gdyby deszcz padał, ściekałby i zawilgacał ten budynek od nasady właśnie, od pierwszego piętra. Dzięki temu, że są te wykusze, ten deszcz spadał gdzieś na tej wysokości maksymalnie, a ponieważ większość mieszkańców tych budynków stanowili rzemieślnicy, usługodawcy, sprzedawcy, mieli specjalne okna, dzięki którym mogli sprzedawać swoje produkty, no to bardzo często wykorzystywali ten fakt właśnie do stworzenia małych stoisk wolnych od deszczu, z okien lub bezpośrednio przylegających do tych przepięknych budynków. Jednak, o czym należy wspomnieć, nie tylko niemieccy fachmani zadbali o stan tych budynków, ale jest ich tak dużo, że zabrakło fachmanów. Sporo w latach 70. i 80. pomogło właśnie zakonserwować te budynki specjalistów z Polski. Między innymi ten budynek, jeden z najsławniejszych tutaj, nawet jest wyryty napis Polskie Centrum Kulturalne w 1982 roku zajęło się tym budynkiem. Widzieliśmy wiele na świecie, ale w podróżach lubimy być wciąż zaskakiwani. Miasto tego typu, o takiej skali, było dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Podobnie było z Wernigerode. Miasteczko leży na północny wschód od najwyższego szczytu gór Harz, Brokenu, w związku z tym, że jest też świetnym punktem wypadowym do ich eksplorowania, pieszo lub zabytkowym pociągiem. Charakterystyczny ratusz, który posiada dwie strzeliste wieże i postaci reprezentujące różne zawody tamtych czasów, to jedno. Ale nie sposób też przejść obojętnie obok faktu, że nad miastem wznosi się neogotycki zamek przypominający trochę te disneyowskie. Ania w tej chwili spogląda zeń na sylwetkę Brokenu, góry, którą znacie być może z Fausta Goethego albo z określenia widmo Brokenu, bo tutaj zaobserwowano je pierwszy raz. Trzeba przyznać, bardzo klimatyczny zamek. Właśnie w nim rozkładała się akurat ekipa filmowa kręcąca superprodukcję Szkoła Magicznych Zwierząt. Nie znaliśmy. To było wręcz nieprawdopodobne, że w dzień ruszenia w podróż po środkowych Niemczech wróciło na kilkanaście dni lato, ciepłe, słoneczne, kolorowe i pachnące. Zwłaszcza w takich miejscach jak barokowe, kaskadowe ogrody w niedalekim Blankenburgu. Aż można się pomylić, że to nie środek lata. Być może zastanawiacie się, dlaczego nie pojawiliśmy się na Brokenie. Dlatego, że wybraliśmy na eksplorację tych gór nieco inne zakątki. Ten właśnie, część podłużnej, piaskowcowej formacji skalnej zwanej Murem Diabła, gdzie przywitały nas oczekiwane kwitnące wrzosy oraz takie widoki na zamek w Blankenburgu. Oraz nieco inny, schowany i bardziej ukryty w głąb gór, szumiący wodą i wersami poezji Goethego. Wąwóz z rzeki Bode gwarantuje jedne z piękniejszych, bardziej dzikich i tajemniczych krajobrazów w całych górach Harz w środkowej części Niemiec.
I wcale to nie dziwi, że właśnie tutaj powstawały liczne opowieści, tworzone były poematy, no i oczywiście legendy o czarownicach, których motyw jest tutaj wszechobecny, o krasnoludach, o diabłach. I właśnie tutaj z jednego z punktów widokowych na owy wąwóz rozpoczynały swoje świętowanie czarownice. Ten punkt widokowy się nazywa Hekse-Tanzplatz, czyli w wolnym tłumaczeniu sala taneczna, czy też plac taneczny dla czarownic. Tutaj rozpoczynały świętowanie w noc Walpurgi i następnie przenosiły się na te główne uroczystości na sabat na najwyższy szczyt gór Harzu, czyli na Brocken. Da gehen helle Flammen auf und jede Hexe wirft ein Kräutlein. No i zobaczcie, jak podobne motywy w legendach, w kulturze, w popkulturze ma ogólnie Europa Środkowa, jak właśnie sobie zobaczymy na ukształtowanie geograficzne, bo samotne góry Harz i samotna góra Ślęża, czy samotne góry świętokrzyskie, wszystkie dość stare, mają podobne motywy właśnie w swoich jakby legendach i opowiastkach. Nieprawdaż? Góry Harz oczywiście idealnie inspirowały artystów ery romantyzmu, m.in. poetów takich jak Goethe, który wierząc wszystkim tablicom pamiątkowym w Europie chyba był w połowie miejsc w Europie. Nie tylko wykorzystał Brocken w Faustie, ale też tutejsze szlaki, doliny, trakty, zakamarki. Kto wie, może na przykład w takiej pieśni Wędrowca w nocy. Która z niebu ku nam spływasz, wszelki trud i boleść koisz. Tego, kto w dwójnasób nędzny dwakroć twą ochłodą poisz. Ach, jak nużą życia pęta, szczęścia nicość, próżność mąk, ciszy święta. Stąp do piersi mojej, stąp. Chciałoby się pokazać wam więcej, ale się nie da. Nie da się wszystkiego. Wszystko to na blogu, zapraszamy. Film musi być skondensowany jak wrześniowa słodycz w winnych gronach suchych i ciepłych rejonów nad rzekami Soława i Unstruta. Góry Harz, w tle akurat widzicie zamek Falkenstein, w tychże górach, dają nam tak zwany cień opadowy wszystkim miejscom na wschód od siebie. Na południe od miasta Halle, w suchych i ciepłych dolinach człowiek obserwował niebo bardzo uważnie już na wiele lat przed Chrystusem. Obserwował za dnia i w nocy, chmur było mało. Między innymi z takich miejsc jak obserwatorium z epoki brązu w Goseck. Z którego obserwacji efektem być może był ten skarb, słynny w pewnych kręgach i bardzo tajemniczy dysk z Nebry, pokazujący nocny nieboskłon i znajdujący się w tym budynku nad Unstrutą. Suchy triasowy region Saale-Unstrut sprzyja i jednocześnie słynie z białych win. To najbardziej na północ wysunięty oficjalny region winiarski Europy. Motyw wina oplata niczym łodygi winnych krzewów, zarówno mury wiszącego nad śródziemnomorsko wręcz pulsującym Freiburgiem zamku Neuburg, jak i ogrody wokół unikatowej romańsko-gotyckiej katedry w Naumburgu, mieście niczego, filozofa niczego, nie mniej cennej i zjawiskowej jak ta w Magdeburgu. Swoją drogą pan Nietzsche całkiem podobny do naszego Piłsudskiego, prawda? Przy pełni popołudniowego słońca z widokiem na Naumburg i jego 4 wieże katedralne możemy śmiało stwierdzić, że region ten słynie z takich szczepów oczywiście jak Müller-Thurgau i Weiss-Burgunder i ewentualnie oczywiście jeszcze Riesling, także jeśli o mnie chodzi, to moje ulubione szczepy białego wina. Jakie są wasze ulubione, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. I ten region jest właściwie oprócz Saksonii
tej nad Łabą, najbliżej położonym Polski regionem winiarskim w Niemczech. Za chwileczkę zobaczymy sobie, jak wygląda taka manufaktura tych białych win, ponieważ jest coś wyjątkowego w tym regionie. Trzymam to w tym kieliszku. Niestety nie mogę jako kierowca się napić. Nic nie szkodzi, Marcinie. Przyznaj się, że obkupiłeś się za nią w białe wina do domu i również w ten specyfik, czyli sekt, czy też zekt. To nic innego jak białe wino musujące, czy też szampan niemiecki, ale nazwy szampan nie wolno używać, mogą ją używać tylko Francuzi. Więc tego szampana zektu w manufakturze w ponad 200-letnich kawernach na wino przy akompaniamencie wilgoci i płonących świec otwiera się podobno tak. Szanowni Państwo, proszę wybaczyć. Pierwszy raz. Idziemy do miejsca, które się nazywa Heimatblick na mapie. Blick, wiadomo, widok, ale skoro jest dodatek Heimat, to musi być obiecująco. Nie tylko widok, ale też jak ciekawe, fotogeniczne, poetyckie i słodkie mogą być środkowe Niemcy, tak dla nas jeszcze nieodkryte. Ale to wszystko część europejskiej kultury. Odległość od granicy 2,5 godziny. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku o Saksonii-Anhalt. Bardzo Wam dziękujemy i już teraz zapraszamy, oprócz oczywiście łapkowania w górę, do następnego odcinka z landu sąsiedniego, być może równie mniej znanego. Zapraszamy. A to już ujęcia z następnego odcinka, w którym razem z Goethem zadeklamuje Schiller, a na końcu zawarczy Wartburg.